Teraz mam naprawdę dużo miejsca, widać gdzie są łapy, gdzie mam sobie odkręcić, jakby. Także weźmiemy i to dzisiaj zrobimy. Spuścimy to wszystko w diabły. Na dół. Sanki, tu jest jedna, tu jest druga łapa. Jak widać. Wezmę to sobie w ten sposób. Tu jest do odkręcenia od silnika. Także co? Bierzemy się chyba za robotę. Dzisiaj. Proszę, no fajnie, tak teraz można pracować. Bo i tak to tutaj tak ciężko było, tak ciasno było, że nic nie widziałem. No w ogóle. A teraz bez stresu mogę wszystko wyciągnąć i wezmę to, rzucę na bok na trawnik. Czy gdzieś na kostkę, żeby to sobie leżało. Ewentualnie wezmę wszystko, później przeczyszczę. Jak trzeba to wykręcę, złożę z powrotem. O i takie cyry. Dobra, od spodu. Dobrze, od spodu tak to wygląda. Wezmę sobie wkręcę korek. Wczoraj zlewałem olej, żeby go nie zgubić. No dobra. Tutaj jak widać kolumna odkręcona od magolownicy. Może z tej strony. O. I co my tu teraz mamy? Ja, tu jest śrubek, tu jest tak, tu jest raz, dwa, tu jest trzy, cztery i samo z tej strony 5 i 6 śrub i 2 poduszki, ale to chyba widzę poduszki będę odkręcał od spodu, bo tutaj są nakrętki z jednej i z drugiej strony, o, tu jest nakrętka. Także wezmę i sobie odkręcę najpierw poduszki, ale jeszcze najpierw sobie zamontuję sobie wieszak do silnika. A tutaj od skrzyni biegów jak to wygląda. Tutaj są jakieś śrubki. Spoko. Zaraz ogarniemy. Teraz wygląda on tak, jak widać odmalowany troszeczkę. A to zaraz. Jeszcze moje osłonki gumowe, żeby karoserii nie niszczyć, bo już i tak jest w biednym stanie. To się trzyma, to się trzyma. Zastanawiam się, czy nie podkręcać sobie i powyciągać amortyzatorów wszystkich pierdół. Jakieś amortyzatory w sumie to mogą zostać. No i tak zrobię, żeby spuścić same sanki, tak, a żeby wahacze i wszystko zostało na samochodzie, jakby, to wezmę sobie, wyciągnę same sanki, jakby, żeby nie ciągnąć po prostu żadnych przewodów za sobą. I tak zrobię, będzie mi wygodniej po prostu to wszystko ogarnąć. Także zabieramy, weźmiemy się od tej strony najpierw, podkręcam sobie wszystkie wahacze, odpustka, łącznik stabilizatora, końcówki drążka kierowniczego. To wszystko sobie wezmę, poodkręcam, żeby spuścić, tylko żeby zostało to wszystko na aucie. 19. Do odkręcenia końcówki drążka kierowniczego idzie nasadka numer 19. Nasadka numer 19. Jest jakaś przedmuszka.
bo ja mam tutaj taką starą nakrętkę, co zawsze w nią łoję. Mały, duży młotek. Teraz chcę zrobić miejsce, żeby wykręcić tą śrubę, tak? Także żeby ją wykręcić, muszę się pozbyć od tego. To jest wlot powietrza, jeden idzie na hamulca, a tu jest wlot powietrza, który idzie na alternator. Ale żeby wykręcić, to muszę podkręcać z tej strony. Raz, dwa. Z tej strony muszę podkręcać wszystko i wtedy powinno mi to wyskoczyć. Nie wiem, czy widzicie. No tutaj jest. Ładnie. No i tak. Dobra, to bierzemy się za robotę. Także mówię, tu mam podkręcane, była raz. Tutaj oczywiście już nie było. Tu była druga, tam jest trzecia. I chyba dalej jeszcze głębiej też jest, ale nie wiem, czy sięgnę, bo będę musiał ściągać zderzak, a nie chcę tego robić. Także może tutaj mi się jakoś uda w ten sposób, żeby to odkręcić pomału. To jest rura, która idzie do chłodzenia alternatora. Dobra, także idzie na bok. No jest jeszcze jedna śrubeczka. Jest jeszcze jedna śrubka. Nie wiem, czy zobaczycie. Tu jest jeszcze jedna śrubka do wkręcenia i wyjdzie wtedy to do rura do chłodzenia hamulców. Francja elegancja. Udało mi się wyciągnąć. Mówię, tu jest osłona, tu jest wylot, to wchodzi w zderzak jakby, tak? Mówię, trochę to już posfatygowane, ale mówię, nie będę już kupował, nie będę się w koszta wpędzał, bo nie stać mi na to jakby. Odremontuję to, co mogę i zobaczymy. Dobra, przede wszystkim trzeba to wyczyścić z tego oleju, bo jest masakra. I co? I teraz mam elegancki dostęp do wahacza, żeby go wykręcić, tak? Odkręcić z tej strony. Żeby go wykręcić. O, proszę, ile miejsca, pięknie. I mówię, z drugim myślę, że nie będzie tyle problemu, bo zobaczcie, ile tam jest miejsca, także nie powinno być. I w sumie z tej strony to by było tyle. Będę szedł na drugą i robił dokładnie to samo. Dobra, także odkręcamy. 18, jaki tu szedł? 18. No, tu jest 18, a tu jest kuźwa 16. Dobra. Także jak widać,
tutaj wszystko podkręcane. Mogę sobie teraz to elegancko trochę odsunąć. Tu mi wszystko lata, trzyma się tylko na poduszce tu na górze. Także jest bajka, nie muszę się martwić, że jakieś przewody mi się urwą w razie opuszczania sanek, tak? I mówię, idę z drugiej strony, zrobię dokładnie to samo. Także dopiero Wam pokażę, jak odkręcam śrubki od poduszek i od karoserii, tak? Dobra. Jak widać, tutaj z tej strony też już wszystko podkręcane. Teraz wezmę i wejdę sobie pod spód. Aha, to muszę jeszcze się tu. Dobra, teraz wejdę sobie pod spód i odkręcę najpierw poduszki z jednej i z drugiej strony, a później odkręcę sobie po 3 śruby od wózka z jednej i z drugiej strony. Ale tak, najpierw sobie odkręcę to, później podstawię sobie podnośnik pod to razem z deską, żeby mi to wszystko ładnie się trzymało, a później wezmę właśnie i dopiero będę odkręcał śruby od sanek. Także taki jest plan. I co? Bierzemy się za robotę. Wielki dzień. Mam nadzieję, że wszystko skończy się zgodnie z planem i będzie to jakoś zrobione. Aha, jeszcze tam będę musiał wziąć, odkręcić osłonę, bo tam jest śruba właśnie jedna, która jest zasłonięta osłoną plastikową. Także jeszcze tam to się sobie uwolnię, zanim zrobię cokolwiek. I będziemy mogli brać się za ściąganie nareszcie. Miejsce już jest do odkręcania tej śruby. Także co? Bierzemy się z odkręcania tego. Jakieś 17. To jest. To teraz bierzemy sobie, podstawię sobie. Najpierw to może spróbuję poluzować te śruby, przymierzę sobie, jakie klucze tutaj idą. To chyba jest 19 albo 20, zaraz zobaczę. Też pójdzie. Teraz idę po podnośnik. I co, chyba dobrze. Niby 6, więcej niż tutaj nic nie widzę. Także próbujemy opuszczać. Silnik jest trzymany na górze, także trzymajcie kciuki. Teraz co, tu widzę jeden wąż jest do odkręcenia, żeby odkręcić od magaznicy. I w sumie to by było na tyle. Zaraz Wam pokażę. Tak to wygląda z tej strony. Zanki. Jeszcze, żeby całkiem je uwolnić, tak? No to tutaj jest tą śrubkę. Jeszcze tego węża trzeba odkręcić i będę mógł wyciągać sobie całe sanki bez jakiegoś większego problemu. Także co? To by było na tyle. Póki co odkręcamy tego dziada i wyjeżdżamy z tym draństwem. Zajebiście. 22, spoko. Teraz jest długa grzechotka.
Dobra, więc tak wyglądają sanki. Wezmę sobie teraz to wszystko, powykręcam, obczyszczę co trzeba i będę montował już takie odnowione jakby. Wymienię nowe, zobaczę gumy nowe, zobaczę jak tam drążki kierownicze, chociaż wydaje mi się, że one były nowe i mówię, tak naprawdę trzeba je tylko wziąć i przeczyścić z tej rdzy, żeby jakoś miały ręce i nogi. I mówię, same sanki tak naprawdę nie są ciężkie, ponieważ wziąłem je i wyciągnąłem rękoma, tak naprawdę podniosłem je rękoma. Także ten zestaw, co tu jest, to wcale nie jest taki ciężki. Więc w tym odcinku to było na tyle. W następnym pokażę Wam, jak ściągnąłem miskę olejową z BMW oraz gdzie idą jakie śruby, jakiej długości i jakich kluczy do tego użyłem, ponieważ może się niektórym wydawać, że prosta sprawa, chociaż tak wcale nie było, ponieważ w misce olejowej z jednej strony jest takie wybrzuszenie i odkręcić śruby nad tym wybrzuszeniem jest bardzo ciężko, zwykłym kluczem tak naprawdę do tego się nie podejdzie. I co? I w tym odcinku to było na tyle. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, zapraszam całą resztę do subskrybowania i lajkowania. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!